Witam serdecznie z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Kolejna nowość czerwcowa od polskiej firmy IBG. Proszę bardzo. Tym razem jest taki combo pack, czyli mamy Romanian Barbarossa 2 w 1. A mianowicie w zestawie znajduje się model licencyjnego PZL-a polskiego P11 w wersji rumuńskiej, czyli już produkowany przez IAR, oraz PZL-23 w wersji A, czyli mamy tutaj w pudełku po prostu PZL-a, jak i również mówię o myśliwskim PZL-u konstrukcji Puławskiego, jak i również o PZL-u Karasiu. Oczywiście oba modele są w skali 1,72. Ukrywają się pod numerem 72530. Tak prezentuje się artbox. Jest taki bardzo bliski. Powiem Wam, że nie do końca mi się ten artbox podoba, autorstwa pana Góreckiego z 2021 roku. Gdyby one były trochę dalej i to dość niewyraźna ta grafika tutaj tego pilota ze skwaszoną miną, to powiem Wam, nie pogniewałbym się, gdyby troszeczkę było z dalszej perspektywy po prostu. Pudełko, góra miękka, spód mamy twardy. Z boku prezentują się dwa malowania i powiem Wam, że te malowania po prostu są dużo ciekawsze. Lepiej wygląda model P11 czy też Karasia właśnie w malowaniu dwu lub nawet trójbarwnym. Nie są takie monotonne. Z drugiej strony co mamy? Mianowicie mamy reklamówkę rumuńskiego łosia, polskiego PZL-a w wersji 11C, jak i również mamy Focke-Wulfa 190 Dora. No i teraz patrzymy, bo PZL już pokazywałem w wersji rumuńskiej, pokazywałem Wam też Karasia. No ale tutaj warto sobie zwrócić uwagę, na przykład jakie malowania nam zapodało IBG. Widzimy, że tu jest w innej tej osłonie z silnikiem używanym przez Rumunów właśnie PZL. To jest raz. Tu mamy elementy Karasia. No jest troszeczkę tych ramek. No po prostu mamy dwa modele. Jednego większego modelu Karaś i ciut mniejszego PZL-a P11 w wersji rumuńskiej, czyli F. Chodzi o silnik oczywiście. Zaczniemy od instrukcji. Co my tu mamy? W języku właśnie nie widzę, posłuchajcie, w języku polskim mamy PZL IR P11F, czyli przez Rumunów produkowany na naszej licencji, tak. Widzę tak samo po angielsku o Karasiu. Widzę też właśnie ten opis już później PZL 11, jak i również PZL 23, rys historyczny, operacja Barbarossa. Ale powiem Wam, że nic nie widzę po lechicku. Model tutaj IBG dziękuję panu Chora Stojcy, jak i również panu Michałowi Skawińskiemu za wielką pomoc w odtworzeniu schematów malowania tego modelu, tych modeli. Co tutaj mamy? No jest grubsza instrukcja, papier kredowy, duży format. I mamy tutaj elementy związane z Karasiem, elementy związane z PZL-em. Widzimy ile jakich ramek jest, czy któreś są podwójnie, razy dwa. Patrzę i nic nie widzę. No widzimy, że każdy z tych modeli ma swoje blaszki, są dodane. Szkoda, że niestety nie ma tutaj na przykład masek do oszklenia kabiny,
ale IBG daje nam możliwość zakupu ich oddzielnie. I tak prezentuje się zestaw właśnie tu mamy wyszczególnione modele Karasi, PZL-23 Karaś. No ten nie jest objęty ze względu na to, że to jest combo. Tutaj mamy oczywiście maski do PZL P2, P11, jak i również P24. Tak prezentują się od drugiej strony. Tu mamy instrukcje, które elementy gdzie wykorzystać. I to samo tyczy się PZL-i. Tutaj jest właśnie, proszę zwrócić uwagę, że to jest 11 i 24, czyli tu mamy więcej właśnie wyciętych elementów ze względu na to, że były pełne zamykane kabiny w PZL-ach, tak? No, w P24 na przykład. Tu mamy właśnie i one znajdują się pod numerem do P11 czy też 24, to jest 72M jak maski 004, a do Karasia mamy po prostu 003 i są dostępne w sklepie. Zakup masek gorąco polecam, a dlaczego to zaraz się przekonacie. Co tutaj dalej mamy? Mamy oczywiście rozpiskę, jeżeli chodzi o kolorystykę, jak malujemy, jakich farb potrzeba i tu IBG poleca nam, znaczy sugeruje Hatake, Vallejo, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive i automatycznie podaje nam te numery przy malowaniu. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że właśnie taki sześciokąt to jest oznaczenie farby, jaką mamy pomalować dany element, ewentualnie elementy. No i tu mamy po kolei etapy sklejania Karasia, jak i również sklejania P11. Nie widzę żółtych znaczników, czyli tutaj trzeba uważać, czytać właśnie pierwsze litery do oznaczenia części. Ten PZL jest o tyle właśnie fajny, że tutaj mamy oddzielnie chłodnicę. Nie mamy jej na kadłubie, chyba że z drugiej strony coś się znajdzie. Nie, to jest ta wersja, gdzie jest z jednej strony chłodnica, od prawej. I tutaj widzimy też właśnie, to jest element fototrawiony, który sobie wklejamy kliszę, żeby był delikatniejszy. No i teraz zobaczymy, jakie tu malowania mamy. Czy coś będzie po lechicku, jakiś opis, czy też nie. Nie mamy tutaj nic w języku polskim, czyli tak jakby rynek polski był trochę nie tak. Widać, nie trafił w gusta polskich modelarzy, jest tylko w języku angielskim. I powiem Wam, że fajnie wyglądają te malowania. One są to, co mówiłem wcześniej, że są dużo ciekawsze aniżeli malowania z okresu września polskich samolotów. Bardzo ciekawe malowania, są fajne. Tu mamy wrzesień, 41 rok, czyli okres właśnie tu tak samo, a tu mamy czerwiec. Tyle jeżeli chodzi o instrukcję, bardzo ładnie wydana, bez słowa w języku polskim. No i tutaj mamy zestaw kalkomanii, ale tu pozwolicie, że ja sobie zjadę z kamerką niżej. Powiem Wam, że trochę jestem niemile zaskoczony tym, że nie ma nic w języku polskim. Polska firma, to, że wydaje, powiedzmy, ja bym się zastanowił, dlaczego może nie schodzą na polskim rynku aż tak dobrze te modele w stosunku na przykład do rumuńskiego. Ciekawe, jak to wyjdzie u nich. Czy ich interesują właśnie Karasie, PZL Łosie w barwach rumuńskich, czy wolą inne samoloty, ale powiem Wam, że trochę mi gól skoczył za brak opisu w języku polskim. Tak prezentują się kalkomanie, wydane są przez kartografa. Do PZL są również kalkomanie z napisem na opony kół. Co jeszcze ciekawego tutaj mamy?
Powiem Wam, że za dużo tutaj nie mogę już powiedzieć. W lewym ekranie, w każdym razie tak, do PZL-a mamy standardową ramkę ze całym oszkleniem. Tu mamy elementy oczywiście PZL-a P11C oraz elementy do wersji rumuńskiej z silnikiem i z osłoną. Karaś, no jak to Karaś od IBG, ładnie wykonany model, dość precyzyjnie. No koła jedynie tu są dość takie proste, nie najlepiej to się prezentuje. Może wyjdą w żywicy od IBG, będzie można sobie dodatkowo do modelu producenta dokupić żywiczne koła, ale aż zobaczymy, wiecie co? Ciekawe, nie pamiętam jak wygląda, czy pokazywałem dokładnie koła. W każdym razie jest to ramka B i koła prezentują się tak. Taki standardzik wykonany, bez żadnego napisu. Bez widać linię podziału, którą trzeba oszlifować. Tu mamy elementy wnętrza kabiny pilota, łącznościowca, bombardiera. Mamy to, tak wygląda wnętrze do Karasia. Ładnie wykonany model. Tutaj trzeba na ten element uważać, bo to jest zamiast tego koła tylnego, to mamy element właśnie tej płozy, która zamiast koła była. Tu mamy golenie. Co tu jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Nic więcej. W lewym ekranie będziecie mieli odnośnik do oddzielnego unboxingu poświęconemu Karasiowi, czyli będzie lewy róg i prawy róg będzie pokazany unboxing, link do unboxingu rumuńskiego właśnie IARA, znaczy naszego PZL-a, więc na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę. Ciekawe, co sądzicie o tej wersji rumuńskiej, bez polskich napisów, przez polską firmę wydanym. Trochę taki gul mi skoczył. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.